To zaczynawszy od Majdanu, to blisko 2 kilometry tak, tej wioski, to Niemcy palili domy, rozbijali w domu co było. Polewali benzyną w domu, w mieszkaniu, wyrywali okna, drzwi, wybijali. Także i mieli taki pręt gruby, taki jak 2 ręce, może grubsze. Najpierw wchodzili do domu i w piec wkładali te rury, rozwalali ten piec, górę, kapę, jak to się mówi, to tam te kapy były, różne piece i tutaj ten piec, to się paliło, to ognisko i potem brali benzynę, polewali łóżka, wychodzili koło domu i podpalali i to się paliło i stodoły, stajnie, to ludzie uciekali, zabierali te krowy, konie, uciekali. To tak, że było blisko 2 kilometrów, to był jeden ogień. Tak palili to wszystko. Ale później już akurat my w ten czas uciekliśmy na Dymarkę, tam koło Kolbuszowej. Ale to który to rok, przepraszam, był? To był początek wojny? Czy początek wojny. Początek jak Niemcy weszli. Aha. Jak Niemcy weszli. No, a myśmy uciekli w ten czas, bo do nas nie doszło tak jeszcze z pół kilometra. Aha. To już do nas nie doszło, bo przyjechało wojsko rosyjskie i już zaczęli uciekać. Bo tak jakby nie było, bo inne wioski już były popalone. Bo tak jakby nie przyjechało wojsko rosyjskie, to były całą wioskę spaliły tak jak inne wioski. Były popaliły. No. My wysiedlaliśmy byli 2 razy. Uciekaliśmy. Raz my uciekli pod Kolbuszową do poręb dymarskich, drugi raz później do Woli Rusinowskiej też, bo to trwało, dość długo trwało, za czym to wojsko rosyjskie przyszło. No. A jakby nie było wojsko rosyjskie, to całą wioskę i inne wioski by były wypalone, całkowicie by były wypalone. Uciekaliśmy, łapanki były, sąsiadka krowy doiła, to przyszedł Niemiec, to nawet te krowy nie wydoiła, ten skopek z tym mlekiem nie wolno i było nawet do domu zanieść, tylko musiała postawić na progu w tej stajni i w kapciach, tak jak Ola, samochód stał taki ciężarowy, alaj mój, alaj, i do tego samochodu. Nawet to mleko jej nie wolno było do domu zanieść. Mówi. Także były łapanki. Jak u nas jeszcze w ten czas siostra miała chyba 10 lat, 11, ja miałam 5 i była w ciąży z bratem. No to przyszedł ten Niemiec i taki drugi z nim. No i zaczynał nas tam popychać, mamę popychać, mnie tam, i żeby to do tego samochodu. A taki starszy ten pan stał tak w progu i kazał mu wyjść. No i ten wyszedł i przyszedł do mamy i mówi tak, żebyśmy się schowali. Bo jak drugi Niemiec przyjdzie, to już nie będzie mama miała tyle szczęścia. I zostawił nas. I mnie pogłaskał i siostrę po głowie i mamie mówi tak, żeby się schować, mówi. Bo jak przyjdą drudzy Niemcy, mówi, to już pani nie będzie miała tyle szczęścia, mówi. I kazał nam się schować, kazał nam iść do stodoły albo tam gdzieś do stajni, żebyśmy się zaryglowali, żebyśmy w ogóle nie pokazywali się. A to był Polak? Niemiec. Niemiec też. Aha. Ale powiem panu, że niektóre Niemcy to były dobrzy ludzie. Bo mieszkał u sąsiada felczer, co był przy lekarzu, bo lekarz też był, ale potem on pojechał do Niemiec i felczer był. To kilka osób ten Niemiec wyleczył. Jeden chorował sąsiad na tyfus, drugi na gruźlicę, trzeci dalej to spadł z młyna, bo to te wiatraki były, jak to dawniej myliły tego, tak. I spadł z tego wiatraka. Sąsiada chłopak, taki mały, matka go wiozła na rowerze, miał w nogę, włożył w sprycha i ucięło mu tę nogę. I wie pan, że on ten felczer wyleczył tych ludzi i dużo ludzi chodziło do niego. Ale pieniędzy nie chciał, tylko mu tam jajka przynosili, to kurę mu przynieśli, to masło mu przynieśli.
Tak, że niektóre Niemcy to były dobrze, ale niektóre to były drani. Ci byli niedobrzy, którzy słuchali rozkazu, żeby musieli to wykonać. Bo niektórzy, ci co rozkazywali, tak jak ten, co kazał nam się schować, to jeszcze był taki względ. A ten, co już chciał ten rozkaz wykonać, to z tego była drawa kawał. Już tego. Także jakby był Ruski nie weszły, to nie wiem co by było. To by było dużo tego. I jeszcze ten jeden Niemiec mówi tak, że my to jeszcześmy są dobrzy, mówi. Ale jak przyjdzie niemieckie, austriackie wojsko, to wam dadzą popalić, mówi. To wam wszystko wypalą, mówi. Czyli Austriacy tak, pod rządami Niemiec. Tak, mówi, że jak Austriacy, bo Austriacy już, mówi, będą jechać, a my musimy już uciekać. Ale nie, a co to było za niemieckie, austriackie wojsko, to ja nie wiem. Niemieckie. No. I rzeczywiście, że oni do nas nie doszli, ale doszli tak jak Kolbuszowa, Wyrynia, tamte strony. To podobno, że była masakra. Kolbami zabijali dzieci, mordowali tak, żeby dużo gorsze, tak jak ten pan mówił właśnie Niemiec, żeby dużo niedobre były tamte Niemcy. A babciu, był torturowany ktoś od ciebie z rodziny? Nie, nie był torturowany, nie. Bo tam coś powiedziałeś o tacie, tam o wujku mi opowiadałaś z tego, co pamiętam, że tato zmarł w wieku młodym bardzo. Bo... Aha, no to Rusek go jakiś tam potłukł kolbą. Bo chciał jakieś tam coś, kurę chciał czy coś. Tata mu nie dał tej kury, nie kazał mu wypieprzać, mówi idź stąd. I on się wykręcił i tą kolbą go tam gdzieś pobił go tą kolbą tego. Ale potem bracia były, bo te dwóch bracia było kawalerów jeszcze, ojca i gdzieś mu tam wsunęli i uci. No. Także niemieckie wojsko, to powiem, że było trochę kulturalniejsze jak ruskie, bo ruskie to były chamciuchy, przepraszam za wyrażenie. Jakby tam zobaczyły gdzieś jakąś kobieta sama była, nie było tam drugiej osoby czy mężczyzny, to były... Czyli które wojsko było gorsze? Jako wojsko, nie? Rosyjskie. Tak? Rosyjskie. Gwałcili kobiety. Ile było dzieci po tych Ruskach zostało w Polsce? To znaczy w naszej wiosce, bo tam to nie wiem. Także wojsko ruskie to było hamowate, bo w każdym bądź razie powiem. A głodne w butach szły, a boso ich znać było. One miały buty tylko tyle tak zawiązane sznurkami, a tu pod spodem to szły boso. No. Ola.